Nazywam się Waldemar Mazera, pochodzę z Przeworska. Zainteresowania awiacją to są już od dawna. Najpierw była zabawa z latawcami w szkole podstawowej, budowa też większych latawców, szybowce takie modelarskie, potem z silnikami spalinowymi na uwięzi. Tak to się cały czas rozwijało. Od kilkuletniego chłopca mnie to cały czas interesowało. Po 2 latach latania na paralotniach, w związku z tym, że mieszkam na terenach raczej nizinnych i nie ma gór, na których można by było startować paralotnią swobodnie, tylko trzeba było jeździć w Bieszczady najbliżej, Bzmiechowa między innymi. Postanowiłem kupić napęd, i co pozwalało mi startować nawet niedaleko koło domu, na łąkach wokół Przeworska. Zrobiliśmy dodatkowe uprawnienia i lataliśmy z kolegami bardzo często. Praktycznie co dzień w dzień, jak tylko warunki pogodowe pozwalały. W międzyczasie już latania na motoparalotniach spotkałem też kolegów, którzy rozwijali ten temat i z motoparalotni zaczęli się przesiadać powoli na samoloty. Poznałem Krzyśka Cwynara i on bardzo mocno w tym temacie działał i przedstawił taką propozycję budowy takiej eskadry. Miało być 4 Newporty. Samolotem tego typu i w takim malowaniu latali ochotnicy amerykańscy i znakiem szczególnym tych samolotów był właśnie Indianin namalowany na boku kadłuba, że wtedy lecą amerykańscy piloci i eskadra się nazywała Escadrille Lafayette. I to była eskadra, w której tylko latali amerykańscy ochotnicy. Masa tego samolotu już po skończeniu wyniosła około 295 kg. Długość jest około 6,5 metra, szerokość 7 metrów 40 centymetrów i wysokość to jest 2,40 wraz z karabinem. Karabin, który tutaj jest, to też jest replika i tylko też replika, ale nie strzelająca. Jest taki motyw, w trakcie budowy na propan-butan, ale okazało się, że ta instalacja jest za bardzo niebezpieczna do montażu w samolocie, więc zostawiłem ten pomysł i nie robiłem go dalej. Żywotność w I wojnie światowej, z tego co tak źródła podają, żywotność takiego samolotu i życie pilota średnio wynosiło około 2 tygodnie. Także samo to mówi za siebie. Samoloty tego typu, czyli Newport 17, weszły do użytku, do walk wiosną, tak przynajmniej podają źródła, wiosną 1916 roku i brały udział w bitwach. To były samoloty francuskie. Ja nie byłem z wykształcenia mechanikiem lotniczym, także temat budowy samolotu był dla mnie, powiem tak na początku, bardzo trudny, bo tam było tyle tematów, z których ja praktycznie nie znałem i nie miałem żadnego doświadczenia. Także zaczynałem, jak już zdecydowaliśmy na budowę tych samolotów, to zaczynałem się uczyć wszystkiego tak jak w szkole. Musiałem jeździć, pytać, czytać. Bardzo dużo czasu poświęcałem na to. Wszystkiego musiałem się nauczyć od podstaw. Około 10 lat temu w trakcie budowy uczyłem się wszystkich takich tajników, zasad, materiałoznawstwa. Budowę samolotu rozpocząłem w 2012 roku po zakupieniu wcześniej dokumentacji kanadyjskiej na budowę tej repliki, bo to jest replika z I wojny światowej, skala 7/8, tak żeby przy rejestracji można było go zarejestrować w masie do samolotu ultralekkiego. W trakcie budowy samolotu nie posiadałem licencji na uprawnień na latanie samolotami ultralekkimi
I w drugim roku budowy zapisałem się na kurs w Jasiennej, to jest niedaleko Nowego Sącza w Polsce, i zrobiłem uprawnienia. Budowę samolotu zacząłem tutaj u kolegi Krzyśka, tylko nie bezpośrednio tutaj, tylko jeszcze w innym miejscu w Bliznem, niedaleko stąd, 5 km stąd. On miał tam duże pomieszczenia, w których można było zacząć, i przez pierwsze pół roku budowę, zrobienie kratownicy, podwozia i sterów wykonałem u niego, ale później w związku z tym, że bardzo dużo czasu pochłaniały mi dojazdy, więc zdecydowałem, że zabiorę konstrukcję, wezmę do siebie do domu, do Przeworska, i przebudowałem garaż i warsztat, i budowę później już przez 3,5 roku budowałem u siebie w domu. Zamysł budowy był taki, że zbudujemy te samoloty w takich celach właśnie, żeby brać udział później w rekonstrukcjach, które się odbywają tutaj w naszym regionie i w Polsce. Uczestniczymy w różnych rekonstrukcjach. Rekonstrukcja niedaleko stąd była, w tamtym roku braliśmy udział koło Beska w miejscowości Mymoń. To była rekonstrukcja bitwy, która się tutaj odbyła też w I wojnie światowej. Takie pokazy właśnie na rekonstrukcjach polegają na tym, że latamy blisko siebie, żeby to było tak bardzo ciekawie. No, budowa takiego samolotu przede wszystkim to jest duże wyzwanie, no bo to nie jest budowa z jakiejś rzeczy statycznej, tylko rzeczy, która będzie potem musiała jeszcze sprawdzić się w lataniu. I także tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które muszą być wykonane prawidłowo, bo to on nie będzie jeździł tylko po ziemi, tylko będzie musiał się jeszcze wznieść i latać prawidłowo. Każdy najmniejszy detal, nad którym robiłem, a czasami niektóre musiałem poprawiać kilkakrotnie, bo się okazało, że trzeba je zmienić, no, sprawiały mi radość i cieszyły mnie. Zawsze jak zakończyłem pracę na koniec dnia, to musiałem sobie jeszcze chwilę w garażu posiedzieć i popatrzeć na spokojnie, jak to wygląda.